Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie z cyklu Q&A, a więc odpowiadamy na Wasze pytania na temat nowego MG HS-a, które zadaliście zarówno na YouTubie, jak i na Instagramie. Nie przedłużając, ruszamy z miejsca i odpowiadamy na Wasze pytania. Pierwsze pytanie jest od Mariusza, który pyta, jak oceniamy wyciszenie przy 120 km/h oraz zużycie paliwa. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa przy tych 120, no to mógłbym je oszacować, ale postanowiłem je dla Was zmierzyć i teraz pojedziemy to zrobić. Natomiast wyciszenie, to powiem tak, zależy do czego porównujemy tak naprawdę. Bo jeżeli będziemy to auto porównywali do... Minęło 30 sekund jazdy, on już uważa, że jestem zmęczony i ma się skupić na drodze. Jeżeli chodzi o to wyciszenie... Patrzę na drogę MG HS-ie, co mam zrobić, żebyś przestał pikać? Serio uważam, że ten czujnik jest albo walnięty, albo ten system jest mega niedopracowany w tym aucie, bo to, ile razy on na mnie pika, to jest jakieś nieporozumienie. Jeżeli natomiast chodzi o wyciszenie, to tutaj wszystko zależy od Waszego układu odniesienia. To znaczy, jeżeli to auto będziemy porównywali z innymi chińskimi markami, to jest fajnie wyciszone, jest cichutkie i nie ma żadnego problemu. Ale jeżeli będziemy je porównywali do europejskich konkurentów, szczególnie tych nowszych, no i szczególnie tych faktycznie europejskich, a nie na przykład japońskich, no to powiedziałbym, że mogłoby być nieco lepiej, szczególnie patrząc na wyciszenie odstrzumów powietrza. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że to auto jest fatalnie wyciszone, natomiast największe uwagi do wyciszenia poddaję się. Idę wyłączyć ten system, bo mnie szlak trafi. Teraz mi kolejny pika. Co tym razem? Ograniczenie prędkości, tu jest 70, nie 50. Jeżeli chodzi o asystentów, o tych pikaczy, to fatalnie działają. To jest naprawdę na wybitnie słabym poziomie i naprawdę nabawia mnie nerwicy. Bardziej niebezpieczne niż bezpieczne są te systemy, bo bardziej mnie angażują w klikanie na ekranie, niżeli faktycznie jakkolwiek pomagają. Że no i ja się muszę zatrzymać, no bo ja nie będę klikał w tablecie. Przecież coś takiego to jest kuriozum. Dlaczego jak ja się bawię smartfonem, to mandat dostanę, a pikając w multimedia, które mnie angażują dużo bardziej, mandatu nie dostanę. Problem jest taki, że to się dezaktywuje tylko do najbliższego wyłączenia silnika. Potem trzeba od nowa to dezaktywować. Do wyciszenia największe uwagi zgłaszam, kiedy jedziemy z prędkością około 140 km/h. Mam wrażenie, że tak do 100-110 km/h wyciszenie odstrzumów powietrza jest naprawdę bardzo dobre. Przy tych 120 no już niestety szumy słyszymy, ale z drugiej strony uczciwie muszę też przyznać, że no dzisiaj mamy dosyć wietrzną pogodę, więc najlepszego dnia na testy dla MG nie mamy. I wyciszenie silnika też jest całkiem niezłe, to naprawdę należy pochwalić. No owszem, kiedy go wkręcimy na obroty, no to będzie hałaśliwy, ale nie brzmi wtedy jak zażenany prosiak. Zresztą opowiadałem to też dokładnie w drugiej części testu, więc tutaj za bardzo powtarzać się już nie chcę. Tak więc wyciszenie jest w miarę ok, chociaż zależy do czego je porównujemy. Kolejny Mariusz pyta, jak wygląda sprawa nagłośnienia w porównaniu do konkurencji. Wygląda tak, że to nagłośnienie jest i tyle. To znaczy, no jeżeli ktoś jest większym audiofilem, to wydaje mi się, że powinien poszukać sobie innego samochodu. Ja bym je porównał do bazowych nagłośnień, jakie mamy na przykład w Skodzie, coś takiego. No nie jest to najbardziej szałowe nagłośnienie, nie ma co ukrywać. No ale z drugiej strony też nie oczekiwałem od niego zbyt wiele, więc to, że miałem do niego jakieś powody do narzekań, no tak bardzo często bywa, szczególnie w tych bazowych wersjach nagłośnienia, jakie mamy w samochodach. Więc czy to jest poważny powód do narzekań? Wydaje mi się, że nie. Mitkos pyta, czy jest ocynkowany. Proszę mi wybaczyć, nie wiem, nie mam miernika. Oraz pyta, czy mamy koło zapasowe pod podłogą. Zaraz będziemy to sprawdzali, bo w sumie jeszcze nie miałem okazji na to zerknąć. Podnosimy tą podłogę. Ten styropian naprawdę jest niewdzięczny do wyjmowania, wam powiem szczerze. Niestety nie mamy koła zapasowego. A ten styropian jest naprawdę mega trudny do wyjęcia. Natomiast fajnie by go było wyrzucić, bo tam jest dużo przestrzeni zmarnowanej, jak sami widzicie. Zobaczcie, jakie tutaj mamy wytłoczki. No przecież to jest kupa bagażnika zmarnowana. Wydaje mi się, że MG spokojnie by mogło zrobić na przykład podwójną podłogę bagażnika. Szczególnie patrząc na to, jak tandetna jest ta podłoga bagażnika. Wtedy mielibyśmy znacznie bardziej użyteczny bagażnik. Ale kto wie, może przy kolejnej generacji HS-a oni również to odkryją. No i trzecie pytanie, jakie są koszty przeglądów? To jest trudne pytanie, ale pozwolę sobie je zadać w salonie. Miro Czarny napisał, że użytkuje HS-a pierwszej generacji, jest bardzo z auta zadowolony, że podoba mu się w aucie szklany dach oraz oświetlenie ambient i ten dodatek bardzo mi się w pierwszej generacji podobał. No tutaj niestety w Polsce go nie uświadczymy. Drzeku pyta, czy z aplikacji można odpalić klimatyzację i silnik. Dobre pytanie, to znaczy jest taki mały problem. Kilka osób prosiło mnie, abym sprawdził też aplikację MG, która jest na smartfona, jakie są jej możliwości. Jest tylko jeden problem, bo nie jestem w stanie odpalić aktywacji w samochodzie. Ja już nawet, żeby ułatwić, połączyłem się z swoim telefonem, jak z routerem Wi-Fi, ale kiedy daję aktywację,
widzimy, że jest aktywuj certyfikat i aktywuj mapę, to by nam się przydało do nawigacji, której też nie jestem w stanie tutaj odpalić. No ale kiedy sobie czekamy dłuższą chwilę, to za każdym razem kończy się to tym samym, czyli błędem aktywacji. Dlaczego tak jest? Nie mam zielonego pojęcia. Myślałem, że może trafiłem na jakiś gorszy dzień, ale robię to już drugi dzień pod rząd, no i niestety to dalej nie działa. Niemniej mogę w ciemno obstawić, że akurat klimatyzacji bez włączonego silnika nie będzie się dało tutaj uruchomić, bo to nie jest hybryda. Więc tego bym raczej się nie spodziewał, nawet jeżeli jakimś cudem to odpalimy. No i niestety podobnie sytuacja wygląda z nawigacją. Nawigacji też nie jesteśmy w stanie odpalić w tym samochodzie, więc szkoda, bo byłem szczerze ciekawy, chciałem Wam o niej cośkolwiek powiedzieć, ale nie umiałem jej odpalić. Za każdym razem próba aktywacji nawigacji kończyła się niepowodzeniem. Dzisiaj rano próbowałem trzeci raz to zrobić, ale no niestety bez efektów. Natomiast widziałem w komentarzach, że jeden z widzów sobie poradził z odpaleniem nawigacji, więc tutaj prośba do tego widza o podzielenie się spostrzeżeniami, jak to zrobić, żeby to działało. No i po drugie, czy faktycznie tą aplikację też da się uruchomić. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, czy da się uruchomić silnik? Wydaje mi się, że nie i już Ci mówię dlaczego. MG nie wprowadza żadnej rewolucji, tego typu rozwiązania w aplikacjach były już w wielu innych markach, choćby w Fordzie, choćby w Hyundaiu. Tyle tylko, że w Europie nie można z poziomu aplikacji odpalić auta, no bo po prostu są przepisy, które to uniemożliwiają. W Stanach na przykład, zauważ, bardzo często się to pojawia na wyposażeniu Fordów, że możesz sobie z pilota auto odpalić, ono sobie tam chodzi na silniku i przy okazji też klimatyzuje wnętrze. No u nas niestety o tym możemy tylko pomarzyć. W Hyundaiu, żeby autem móc wyjechać w przód i w tył, no to obeszli to w ten sposób, że auto może się odpalić tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym, a więc jest to opcja, która jest dostępna tylko dla hybryd. No i dzięki temu w Europie możemy sobie Hyundaiem wyjechać z pilota w przód i w tył, jednak gdybyśmy chcieli w taki sposób wyjeżdżać Hyundaiem, mając odmianę tylko spalinową, no do tego już niestety nie zrobimy. I wydaje mi się, że w MGHS-ie będzie podobnie, to znaczy no nie wydaje mi się, żeby oni byli aż tak odważni, żeby mieli iść na kosę z Unią Europejską i robić coś wbrew europejskim przepisom, więc nie łudziłbym się na to, że z poziomu aplikacji będzie się udało uruchomić silnik i jednocześnie nie łudziłbym się na to, że będzie się dało odpalić klimatyzację. Dlaczego? No bo ona jest sprzężona z silnikiem i kiedy silnik nie pracuje, no to kompresor klimatyzacji też nie jest napędzany. Patrząc na to w logiczny sposób, ani jednego, ani drugiego w tym aucie raczej nie uświadczymy. Co innego w odmianie typu plug-in, której póki co jeszcze za bardzo w Polsce zobaczyć, podotykać nie możemy, ale już niedługo ma się pojawić. I wydaje mi się, że w jej przypadku no to może wyglądać zgoła inaczej. No ale to jest niestety tylko i wyłącznie strefa moich domysłów. Kolejny z widzów pytał o spalanie. Je bardzo dokładnie omawiają w drugiej części testu, więc zachęcam do jej obejrzenia. Pytanie, kogo to silnik i w kooperacji z kim, bo większość Chińczyków ma silnik od Mitsubishi. Prawda, tylko spieszę z informacją, że akurat w MG nie mamy silnika Mitsubishi, a też mi się już udało na taką informację w internecie trafić. To, że jakaś marka jest od Chińczyków, to nie oznacza, że od razu wszyscy jak jeden mąż będą brali ten sam silnik. I akurat jeżeli chodzi o silnik, jaki mamy w MG, to jest to konstrukcja własna opracowana przez koncern SAIC, do którego MG należy. Tak jak poprzedni silnik, poprzednie 1.5 mogliśmy kojarzyć z niektórych Opli, tak tutaj mamy już kolejną generację tego motoru. Mamy silnik o innej pojemności skokowej, o zupełnie innych parametrach, no i przy okazji również o innej konstrukcji. W innym miejscu mamy chłodnicę, w innym mamy turbosprężarkę, więc to jest już inny silnik w innej konfiguracji i akurat tego motoru już w żadnym znanym nam Oplu nie znajdziemy. To jest, mówiąc krótko, jednostka opracowana przez SAIC i ona pewnie występuje też w innych samochodach tego koncernu, no ale u nas w Europie wydaje mi się, że jeszcze żadnego samochodu nie ma z tym silnikiem. Proszę wybaczyć mi to, wydaje mi się, ale no niestety jeżeli chodzi o markę MG, wiele informacji trzeba doszukiwać się na własną rękę. Tutaj nie ma czegoś takiego jak w markach europejskich, że wszystkie informacje są podane na tacy. Bardzo często trzeba się doszukiwać informacji i to wcale nie jest proste, szczególnie przy tak świeżym modelu, jakim jest HS. MSEch pyta, na jakiej zasadzie działa inteligentny system długich świateł. No to jest normalny asystent świateł drogowych, który kiedy pojawia się auto na horyzoncie, to wyłącza światło drogowe, kiedy jakieś auto zniknie, no to ponownie je odpali. Nic nader innowacyjnego, system, który doskonale już znamy od wielu dobrych lat w różnych markach europejskich. Matrycowości żadnej tutaj nie mamy i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas mieć jej nie będziemy, przynajmniej jeżeli chodzi o markę MG, więc w tym aucie musi nam wystarczyć taki system. Czy działa on dobrze? Działa dobrze. Nie zdarzyło mi się ani razu, aby jadąc nocą jakieś auto pomrugało mi długimi, że je oślepiam. Tak samo ja nie zauważyłem, żeby system działał z jakąś zwłoką, żeby coś uruchomił zbyt późno, zbyt wcześnie. Więc jedyne zastrzeżenie jest takie, że jak na 24 rok jest to dość prosty system, ale do skuteczności działania uwag nie zgłaszam. Chociaż z drugiej strony prosty system, to auto kosztuje 130 000. Jakby tutaj była matrycowość, to matko i córko. To auto już w obecnej konfiguracji wyposażeniowej zmiata wszystko, co mamy na rynku. Więc nie wiem, czy my jako konsumenci nie oczekujemy już trochę za dużo. Troszkę nam się dupcie za bardzo rozrosło i byśmy chcieli mieć wszystko, a najlepiej za darmo.
Damiank natomiast przywołuje ciekawe zagadnienie, mianowicie przywołuje opinię wielu testujących, którzy zwracają uwagę na to, że w chińskich samochodach w kabinie robi się bardzo ciepło z tego tytułu, że nie mamy w tych autach szyb atermicznych. I czy mogę się do tego jakoś odnieść? Nie mam zielonego pojęcia, powiem Ci szczerze, co na to powiedzieć. Zapytam w salonie, czy coś im o tym wiadomo. Ja nie zwróciłem uwagi, żeby to auto jakoś wybitnie się nagrzewało od słońca, no ale z drugiej strony pragnę zwrócić uwagę, że ja to auto nagrywam jesienią, kiedy temperaturę, no teraz mamy w okolicy 10 stopni, rano było 6, więc też nie mam zbyt dobrych możliwości, żeby to sprawdzić na własnej skórze. Pierwszego dnia jakoś miałem szczęście do większego słońca, no i skończyło się to tym, że jedyne na co narzekałem to na skórę na fotelach, która jest bardzo plastikowa. To jest taka skóra z gumowej krowy, no i niestety, ale to na plecach ja przynajmniej odczuwam. To się często zdarza akurat w ekoskórach, ale są takie ekoskóry, które mam wrażenie jakoś jednak te powietrze trochę chociaż przepuszczają. Ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale no zwracam uwagę na to, że w niektórych autach wychodzę po krótkiej przejażdżce i mam całe plecy mokre, a w innych mogę nawet względnie ciepłe dni jeździć, no i jakoś przesadnie mi się plecy nie pocą. No MG raczej bym zaliczył do tej pierwszej kategorii, czyli no fotele bardziej pocą mi plecy niż ich nie pocą. Jak się ma to do Forfinga, to będę miał okazję sprawdzać już niedługo, bo czekamy na rejestrację demówek. Do tej pory miałem okazję nagrywać Forfingi tylko i wyłącznie pod salonem, a kiedy robi się takie statyczne nagrywki, no to dużo się biega przy aucie, wychodzi, wchodzi, często pracuje się przy otwartych drzwiach, więc nie są to najlepsze warunki, żeby sprawdzać tego typu zagadnienia. Teraz będzie chwila prawdy, bo muszę wyjechać tyłem na ruchliwą drogę, bo sobie takie miejsce nawrotki wymyśliłem i szybko włączyć się do ruchu. Zaraz zobaczymy, czy Wam nie naopowiadałem głupot o tym automacie i tym, że szybko zmienia kierunek jazdy. Jadę do tyłu, drive. No jest na pewno lepiej niż po poprzedniej generacji. To bez dwóch zdań. Chyba w drugą stronę, kiedy z jazdy na przód chcemy bić jazdę w tył, to wtedy jest trochę gorzej, ale jeżeli chodzi o taką sytuację jak teraz, to naprawdę jest już europejski poziom. Był kiedyś z tym dramat, a teraz jest nieźle. Dam pyta, czy planują w nim zwykłą hybrydę, bo byłoby wtedy super. Zgadzam się, że byłoby wtedy super, ale jednocześnie niestety nie planują w niej żadnej hybrydy, takiej konwencjonalnej. Tutaj jedyna opcja hybrydowa to będzie plug-in, o którym Wam opowiadałem w pierwszej części testu. Hybryda pojawi się dopiero w ZS-ie i to będzie dokładnie ta sama hybryda, którą opisywałem Wam już w przypadku MG3, czyli tego najmniejszego miejskiego modelu. Tak więc jeżeli chcecie ją poznać, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Podlinkuję go też w opisie. No ale niestety do HS-a ona nie trafi. Zresztą wydaje mi się, że akurat w HS-ie ona mogłaby być troszkę zbyt słaba. Nie uważałbym jej za idealne źródło napędu właśnie do HS-a. Wydaje mi się, że tutaj by MG musiało opracować jakiś inny, nieco mocniejszy zespół napędowy i wtedy by to może jakoś się kulało. Marynarze hej! Pyta o systemy asystujące i o infotainment. Czy jedno i drugie jest na europejskim poziomie i na miarę naszych czasów? Bardzo ciekawe pytanie. Infotainment odnotowałbym na plus, szczególnie względem poprzednika. Tam na mnie wrażenia nie robił, tutaj już prezentuje się całkiem nieźle, całkiem europejsko. Szczególnie patrząc na to, co ostatnio widziałem w Forfingu, no to tam te multimedia wołały o pomstę do nieba, a tutaj jest całkiem sympatycznie. Widzę w nich dużo inspiracji różnymi europejskimi markami, ale czy to coś złego? Nie powiedziałbym. Natomiast jeżeli chodzi o systemy asystujące, to tutaj dużo gorzej. To już chyba na początku odcinka wybrzmiało, że w tym samochodzie jest dużo elektronicznego wsparcia, ale mało takiego, które działa dobrze. Asystent znaków drogowych działa słabo, dalej odczytuje znaki bardzo losowo. Może mu się uda, może mu się nie uda. Jeżeli on to źle odczyta, to Was raczy alarmem pikającym, który przyjemny nie jest. Co tam dalej? Pilnowanie koncentracji kierowcy. No ja pierniczę, to wołało pomstę do nieba. Przecież ten system no nie pika co chwilę. Ja nie wiem, rozglądam się na skrzyżowaniu, a ten już na mnie pika, że mam patrzeć na drogę. Albo że mam w ogóle przerwę na kawę zrobić, bo już jestem taki zmęczony, że zaraz chyba zemdleję. To jest totalnie niedopracowane. No patrząc na to, że w niektórych markach system wykrywa, czy ziewam za kierownicą, no to tutaj to nie jest europejski poziom, bez dwóch zdań. To jest naprawdę na dużo niższym poziomie niż to, do czego nas przyzwyczaiła europejska konkurencja. Co dalej? Utrzymanie pasa ruchu. Matko i córko, jak to jest możliwe, że w 2024 roku ktoś wypuszcza auto, które jest wielkim rodzinnym SUV-em, przeznaczonym m.in. na Polskę, gdzie ograniczenia prędkości są do 140 km na godzinę i ten system przestaje działać przy 130. Czyli jak jadę sobie dozwolono w Polsce 140, to nie ma żadnego wsparcia. Mogę sobie przylecieć przez wszystkie pasy na autostradzie, mogę rozbić się o barierki, a samochód taki okej, no nie ma problemu, no gdzie się rozpędzałeś do 140? Jak wariat pędzisz, no to się będziesz rozbijał. Więc ogólnie asystentów w MG będę wspominał negatywnie, a nie pozytywnie, ale tutaj jest jedno małe pozytywne zaskoczenie i to jest MG Pilot, czyli asystent jazdy półautonomicznej, który jest jak na cenę samochodu naprawdę dopracowany. On nie jest dalej idealny, on nie jest na takim poziomie, na którym są systemy marek europejskich,
ale do niego najmniej uwag mogę zgłaszać, patrząc na to, jaki poziom trzymają inni asystenci. Wiadomo, że czasami się gubi, wiadomo, że czasami trzeba go przypilnować, ale no każdy system trzeba pilnować, no bo to jest asystent, a nie faktyczna jazda autonomiczna. Ale patrząc na to, jak mnie wspierał na przykład, kiedy robiłem pomiary przy 90 czy tam 120 km na godzinę, że ja tej kierownicy praktycznie w ogóle nie musiałem pilnować, no bo miałem wyraźne pasy z jednej i z drugiej strony, no to było faktycznie fajne i całkiem niezłe. Więc tutaj jest ok, no tylko z tą gwiazdką, że ten system działa tylko do 130 km na godzinę. O, asystent martwej strefy, no to działa dobrze, tu mi się faktycznie wyświetla lampka, kiedy ktoś tam nadjeżdża. Asystent ruchu poprzecznego przy cofaniu raczej również działa dobrze, również alarmuje, kiedy ktoś tam z tyłu nadjeżdża, więc jak zacznę się zastanawiać, to są systemy, które działają dobrze, ale troszkę bardziej chyba boli mnie to, że są systemy, które działają bardzo źle. Wronowo pyta, czy pójdą śladem Beijinga i czy zaproponują instalację LPG. No na ten moment nic niestety na to nie wskazuje, raczej się nie zapowiada i chociaż mógłbym powiedzieć, że no patrzcie, jakaś inna marka to oferuje, więc możemy się spodziewać, że i w tej to wkrótce dostaniemy, to wydaje mi się, że tak się nie stanie, z tego tytułu, że MG w naszym kraju nawet bez tego LPG sprzedaje się jak głupie. Naprawdę w naszym kraju nie trzeba nikogo przekonywać, że te auta są warte swoich pieniędzy i ja to mogę Wam potwierdzić z ręką na sercu, bo jestem osobą, która bardzo regularnie wpada do różnych salonów samochodowych. Praktycznie 2-3 razy w tygodniu jestem w jakimś salonie, czy to po nagrywki, czy to po prostu, żeby coś załatwić. No i tego, co się dzieje w MG, to na chwilę obecną nie zauważycie w żadnej marce. Tam to się czuje naprawdę, jakbym wszedł na targ jakiś w sobotę. No, ja mam wrażenie, że chodzenie do salonu MG to w naszym kraju się stało teraz modne. Tam jest tyle ludzi, że to się w głowie nie mieści. Więc jeżeli oni już teraz mają gigantyczne zainteresowanie, jeżeli oni już teraz mają tyle roboty, jeżeli handlowcy codziennie spisują po 5-8 zamówień, trudno oczekiwać, że nagle MG samo będzie kombinowało, co by tu poprawić, skoro oni nie muszą tak naprawdę nic poprawiać. To jakby strzeliło w sedno. Osiągnęli sukces na naszym rynku i to bezapelacyjnie. Jeżeli chodzi o bajka, no to tam nie ma jeszcze aż takiego sukcesu, więc się nie dziwię, że oni z tym LPG kombinują, bo to jest bardzo mocna karta przetargowa do klientów w naszym kraju. Ale akurat jeżeli chodzi o MG, no to szczerze bym się zdziwił, gdyby nagle wyskoczyli z jakąś ofertą na dodatkową instalację gazową. Raczej bym się tego nie spodziewał. Wlen X zadaje ciekawe pytanie. Komu to potrzebne? Mój drogi kolego, nam wszystkim, bo zwróćmy uwagę, co się dzieje na rynku. Na rynku dzieje się, mam wrażenie, jakiś dziwny popłoch. Pojawiają się marki chińskie, które oferują dużo za względnie niewielkie pieniądze, które mają swoje cechy, ale jednak okazuje się, że Polacy są w stanie te cechy zaakceptować. I MG jest tego najlepszym przykładem, bo pojawia się z produktem, który nie jest idealny, ale jest po prostu wystarczający i to wielu osobom, cóż za zaskoczenie, wystarcza. Więc jeżeli mają wybór kupić bogate, wyposażone auto marki europejskiej za 180 000 albo kupić MG HS-a za 130 000, to naprawdę trudno im się dziwić, że chcą wybrać MG HS-a. Te marki europejskie, może i są trochę lepsze, ale to jest trochę lepiej, a nie lepiej o te 50 000 złotych. I możemy zauważyć, że już się jakieś dziwne rzeczy dzieją na rynku. Już nagle mamy gigantyczne promocje na Suzuki S-Crossa, który w ostatnim czasie to się sprzedawał tak choćby wcale. No nie ma co ukrywać, Suzuki sobie jego cennik strasznie napompowało, więc wcale mnie to nie dziwi. W Toyocie tak samo widzimy jakieś dziwne akrobacje cenowe i to jest dopiero początek. Tutaj nie ma jeszcze takiego gigantycznego apogeum. My widzimy zaledwie wierzchołek góry lodowej, a już coś się dzieje. Więc pomyślmy, co się będzie działo po jakimś czasie, kiedy te statystyki sprzedaży marek chińskich faktycznie będą miały odzwierciedlenie na przykład wynikach kwartalnych. No to już nie będzie szacowanie, że możemy mieć problemy, tylko to będzie realne stwierdzenie, mamy problem. Tak więc czy auto marki chińskiej chcemy kupić, czy też nie chcemy go kupić? Wydaje mi się, że wszyscy zyskujemy na tym, że te auta na naszym rynku się pojawiają i że są klienci, którzy chcą te auta kupować. Na tym naprawdę nikt z nas raczej stratny nie będzie. Jak ktoś ostatnie auto kupował 6 albo 8 lat temu i teraz chce kupić kolejne, no to ja mu szczerze współczuję. Ta osoba, nie wiem, 8 lat temu mogła sobie pozwolić na Mini Coopera, a dzisiaj pozwoli sobie na Opla Corsę? Pan Antoni pyta o widoczność za kierownicy i ma bardzo słuszne spostrzeżenia co do słupków A oraz umiejscowienia lusterek. Panie Antoni, ja się w 100% zgadzam, ono jest dosyć niefortunne i ono, szczególnie na niższych osobach, na przykład na mnie, mam 1,76 m wzrostu, wymusza przybieranie znacznie wyższej pozycji za kierownicą od tej, którą ja preferuję. Bo te lusterka po pierwsze są bardzo wysokie, po drugie one są bardzo wysoko zamocowane. Zresztą w ogóle cały samochód jest, mam wrażenie, zbudowany trochę tak jak Volvo, czyli jak spojrzymy sobie na linię okien, to ona jest zawieszona bardzo wysoko. To jest pierwszy element, który niejako wpływa na to, że te lusterka muszą być trochę wyżej, no i wpływa też na to, że potem kierowca musi siedzieć znacznie wyżej, niż by sobie tego mógł życzyć. Czy to przeszkadza podczas jazdy? Szczególnie z początku tak. Mi to przeszkadzało nawet jak dojechałem do pierwszego ronda, który mamy tuż obok salonu w Dąbrowie Górniczej, bo nagle się okazało, że ten kąt
jak to powiedzieć, na godzinę 10 mniej więcej, czyli miejsce, w które najczęściej patrzymy dojeżdżając do ronda, żeby się upewnić, czy możemy jechać. No i nagle tam patrzę, a tam nic nie widzę, bo widzę lusterko, więc bardzo szybko musiałem zmieniać ustawienie swojego fotela. No i kiedy już przybrałem wyższą pozycję, to jest trochę lepiej, ale nadal wydaje mi się, że te lusterka są ździebko zbyt wysokie. No i szczególnie kiedy jesteście niższą osobą, to powinniście na nie zwrócić uwagę. Czy po prostu jesteście w stanie przybrać wygodną pozycję za kółkiem i jednocześnie czy te lusterka i słupki A nie będą Wam zasłaniały tego, co się dzieje przed samochodem. Mr. Zoriang, jak dobrze przeczytałem nazwę kanału, pyta, jak oceniamy MG Pilota i czy daje radę w korku. Daje radę w korku, tyle tylko, że musimy go uruchamiać co każde zatrzymanie samochodu, czyli jeżeli jedziemy w korku, auto przed nami się zatrzyma, my się zatrzymujemy, to już po niedługiej chwili postoju samochód będzie od nas wymagał przyciśnięcia klawisza na kierownicy albo kliknięcia pedału gazu, żeby potwierdzić, że nie śpimy za kierownicą, tylko czuwamy nad sytuacją. Jeżeli chodzi o jakąś płynność działania, to nie ma z tym tragedii. Nawet nieźle działa ten radar, który mamy w zderzaku i dobrze, całkiem płynnie reaguje na sytuację na drodze. Tak więc jak na cenę tego samochodu, MG Pilota ja oceniam pozytywnie. Nie jest idealny, ale jak na cenę auta jest naprawdę zadowalający. To, co mnie w nim jeszcze wkurza, no to co opisywałem wcześniej, czyli że przestaje działać powyżej 130 km na godzinę. A szkoda. Pan Rafał prosi o porównanie z jakąś komodą. O co chodzi z tą komodą? Żartowałem, z Omodą. Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, bo ja z Omodą żadnej styczności jeszcze nie miałem. Kto wie, może niedługo uda mi się ten stan rzeczy zmienić i wtedy będę mógł się odnieść w drugą stronę, czyli powiem, jak Omoda wypada na tle MG HS-a. Chociaż z tego, co widziałem w internecie, to ogólnie MG HS z wszystkich marek chińskich wydaje się mieć najbardziej europejski poziom. Przynajmniej na to by wskazywały recenzje innych twórców. Mr. Elvis pyta, kiedy na testy zagości Hyundai Tucson. No i trochę z nim temat przespałem. To znaczy, ja chciałem go nagrać na samym początku, kiedy on wjeżdżał do salonów, ale w pierwszy weekend ja nie mogłem, a w kolejny weekend się już zaczęły dni otwarte dla salonu, z którym współpracuję. Przeleciał tak cały miesiąc. W międzyczasie auto zostało nagrane przez każdego innego twórcę i tak stwierdziłem, że dobra, w sumie i tak wszyscy już o tym coś powiedzieli, więc nie wiem, czy jakieś swoje 3 grosze do tego dołożę. No ale jeżeli o to pytasz, to może faktycznie jest jeszcze sens. Nie wiem, muszę ten temat przemyśleć. Kilka osób pytało też o hak holowniczy oraz o instalację gazową. Z tego, co patrzyłem w cenniku, no to haka jako takiego nie da się domówić na etapie konfiguracji auta, tak to nazwijmy, w salonie, więc jedyna opcja to jest dołożenie go w serwisie, kiedy już samochód dojedzie do nas, do Polski. Ale dopytam o to jeszcze w salonie. Użytkownik ADAC pyta, do czego marka MG wykorzystuje dane, które nielegalnie zbiera od swoich kierowców. Nie mam zielonego pojęcia, ja jestem prosty chłopak. Czy oni zbierają jakieś dane, do czego je wykorzystują? Nie wiem, jak ktoś wie, niech mi napisze w komentarzu. Może jakaś ciekawa dyskusja się z tego wywiąże. Jest taka aplikacja na smartfony, która się nazywa TikTok i z tego, co kojarzę, ona też zbiera od groma naszych danych, podobno też nielegalnie. To jest jedna z popularniejszych aplikacji na telefonach. Michał Baltik pisze, wolę nic nie wiedzieć i nie karmić smoka, bo jak już będzie syty, to zaatakuje jak niedźwiedź ze wschodu. Panie Michale, bardzo ładny dobór słów do treści. No cóż mogę powiedzieć, każdy ma jakieś swoje zdanie na tematy gospodarczo-polityczne. Ja na markę MG staram się patrzeć jako na produkt. Wydaje mi się, że nie mnie tutaj poruszać tematy polityczne. Ja się względnie znam na samochodach, więc raczej skupiam się na tym, żeby Wam opowiedzieć, jak ten samochód wypada na tle europejskich konkurentów. To, co chcemy wspierać, czego nie chcemy wspierać, no to już każdy musi ocenić osobiście. No i z tego, co widzę, to by było wszystko, jeżeli chodzi o Wasze pytania. To znaczy tematów było więcej, ale na wiele z nich odpowiedziałem już w drugiej części testu, która najpewniej jest już na kanale. Tak więc jeżeli o coś mnie w komentarzu pytaliście i na to pytanie nie znaleźliście w tym filmie odpowiedzi, no to gorąco zachęcam do obejrzenia drugiej części filmu. Na pewno ten temat tam będzie poruszony. Jeżeli macie jakieś inne pytania lub wątpliwości, śmiało dajcie znać w komentarzu. A tymczasem dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w następnych filmach. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.